Zwiedzanie Moskwy rozpoczynamy oczywiście od Kremla, czyli od centrum Moskwy, od centrum de facto całej Rosji, gdzie od prawie 900 lat pisze się rosyjska historia, gdzie wydarzyło się wiele złego, ale też wiele dobrego dla historii rosyjskiej. Na Kremlu znajdziecie m.in. katedrę Archanioła, w której odbywały się koronacje, śluby i pogrzeby wszystkich władców Rosji przed carem Piotrem Wielkim. Największy na świecie dzwon znajduje się właśnie na Kremlu. Ważący jedynie 202 tony, co ciekawe, nigdy nie zadzwonił, bo został uszkodzony przez wodę przy gaszeniu pożaru, gdy leżał w odlewie. Mówi się, że Kreml poniósł więcej szkód za czasów komunizmu niż przez całe wieki. Co ciekawe, mamy tutaj też polski akcent. W 1610 roku Stanisław Żółkiewski z wojskami polsko-litewskimi zajął Kreml na 2 lata. Co godzinę w Parku Aleksandrowskim pod grobem nieznanego żołnierza jest zmiana warty. Jak na wielkość Federacji Rosyjskiej spodziewaliśmy się troszeczkę czegoś większego. Panie i panowie, przed wami największy kompleks teatralno-operowy na świecie, Teatr Bolszoi. Niestety nie mieliśmy okazji wejść do niego do środka, gdyż najczęściej spektakle odbędą się dopiero we wrześniu. Wydawać by się mogło, że mam ze sobą całkiem ładną kamienicę, natomiast to w niej rozgrywały się wielkie dramaty wielu ludzi. To tutaj narodziła się stalinowska idea gułagów, to tutaj siedziby miała tajna policja CK, NKWD i KGB. Ironicznym żartem władz jest fakt, że po drugiej stronie ulicy od KGB jest od wielu, wielu lat kamienica z zabawkami dla dzieci. W Parku Pobiedy znajdziecie mnóstwo pomników upamiętniających bohaterów I i II wojny światowej, a także świątynie najróżniejszych wyznań obok siebie. Z Parku Pobiedy zobaczycie też najnowocześniejszą część Moskwy i najwyższe wieżowce w całej Europie. Jeżeli szukacie w Moskwie miejsca, gdzie możecie kupić sobie rosyjskie pamiątki, matrioszkę, wybierzcie się na ulicę Arbat. Nam po niemal godzinie spędzonej w sklepie udało się wreszcie wybrać naszą własną matrioszkę. Moskwa w większości kojarzy się z Kremlem i z Soborem Wasyla. Ale mamy też biznesową część Moskwy, a w niej m.in. 5 najwyższych budynków w Europie, wszystkie z nich mają powyżej 300 metrów. Punkt obowiązkowy każdej wizyty w Moskwie to oczywiście Mauzoleum Lenina. Jesteśmy tu godzinę przed otwarciem, a kolejka jest już ogromna. Niestety nie weźmiemy was do środka, bo nie można tam robić zdjęć i kamerować. Idziemy oglądać człowieka, który nie żyje już prawie 100 lat, czyli Lenina. Jego zwłoki są poddawane konserwacji co 2 tygodnie, a co 18 miesięcy jest poddawany wielkiej konserwacji. Niestety nie pokażemy wam, jak to wszystko wygląda w środku, jako że w środku nie można ani filmować, ani robić zdjęć. Plac Czerwony rzadko wygląda tak, jak podziwiamy na zdjęciach i pocztówkach. Bardzo często są tutaj obchodzone najróżniejsze święta narodowe i wygląda wtedy to tak, jak właśnie za nami. GUM, czyli główny
dom towarowy w Moskwie leży przy Placu Czerwonym i pochodzi z 1893 roku, dzięki czemu jest to najstarsza galeria handlowa w Moskwie. W środku znajdziecie ponad 1000 luksusowych sklepów. Sobór Wasyla Błogosławionego, czyli punkt rozpoznawczy Moskwy, którego nie możecie ominąć będąc tutaj. W środku składa się z 8 cerkwi, które symbolizują 8 dni walk w Kazaniu. Sobór został ufundowany w XVI wieku przez Iwana IV Groźnego, a architekci, którzy zaprojektowali sobór, podobno zostali później oślepieni, by nigdy nie zbudowali nic równie pięknego. Moskiewskie metro jest bardzo głębokie. W najgłębszym miejscu ma 82 metry. Miało służyć jako bunkier w razie wojny nuklearnej. Dlatego też poruszanie się tym metrem jest często bardzo czasochłonne. Kreml, który kojarzymy, to ten widziany od strony rzeki Moskwy. To właśnie ten Kreml widzimy na wszystkich pocztówkach, przewodnikach. Chyba najlepszym jedzeniem, które smakuje nam w Rosji, jest jedzenie gruzińskie. Sobór Zmartwychwstania Pańskiego, czyli miejsce, które zostało w 1931 roku wysadzone przez komunistów 2 bombami, po to, by po upadku komunizmu zostać odbudowanym. Dzisiaj jest to siedziba rosyjskiego kościoła prawosławnego. Zmęczeni już tłumem turystów, które spotkaliśmy w centrum miasta, szukaliśmy miejsca, gdzie spotkamy tylko lokalsów. I docieramy do Carycyno, czyli ogrodów i pałaców, które miały być rezydencją Katarzyny II. Ta niestety ukończenia budowy nie doczekała i budowa została ukończona dopiero w 2003 roku. I tak po 2 dniach bardzo intensywnego zwiedzania Moskwy wróciliśmy na Maltę. Jakie są nasze wrażenia po zwiedzaniu Moskwy? Na pewno jest to miasto bardzo monumentalne. Wielkość jego czuć w zasadzie na każdym kroku. Natomiast jest to także miasto kontrastów, bo kolorowe zabytki przeplatane są socjalistycznymi blokowiskami, do których dodamy także najwyższe wieżowce, nowoczesne wieżowce w Europie. Odwiedzając Moskwę, musicie przygotować się na bardzo dużo chodzenia. Już samo zwiedzanie Moskwy używając metra potrafi dać w kość, przemieszczając się pomiędzy stacjami metra. Jeśli jesteście ciekawi, jak zorganizować taką podróż do Moskwy czy też do Sankt Petersburga oraz jak uzyskać darmową wizę, to poniżej w opisie filmu zamieszczamy linki do naszego bloga, do wpisów o Petersburgu, o Moskwie i właśnie o tym, jak uzyskać wizę. Zapraszamy też do subskrypcji naszego kanału, bo już niedługo pojawią się kolejne nowe filmy z naszych podróży. Pamiętajcie także, że naszą podróż do Moskwy połączyliśmy ze zwiedzaniem Sankt Petersburga i vlog z Sankt Petersburga znajdziecie tutaj. Zapraszamy i dziękujemy za wspólną podróż dookoła Moskwy.